Didier urodził się 11 marca 1978 roku w Abidżanie. W wieku 5 lat wyemigrował do Francji, gdzie zaczął stawiać pierwsze piłkarskie kroki jako prawy obrońca. Drogba nie był cudownym dzieckiem, które w wieku 19 lat zarabia grube miliony i przebiera w topowych klubach. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w wieku 21 lat z Le Mans, jednak miał okazję się wykazać dopiero 4 lata później po transferze do Guingamp, gdzie pomógł klubowi uniknąć spadku z Ligue 1. Rok później trafił do Marsylii, gdzie strzelił 19 goli w 35 meczach i został zawodnikiem roku Ligue 1. Po świetnym sezonie zainteresowała się nim Chelsea. Za 24 miliony funtów Marsylia oddała go na Stamford Bridge. Pierwsze 2 sezony Chelsea owocowały 2 mistrzostwa Anglii, jednak sam Drogba był często krytykowany. Oskarżano go o pomaganie sobie ręką przy strzelonych bramkach. Płazem też nie przeszło mu częste nurkowanie oraz kwestionowanie decyzji sędziów. W pierwszym sezonie strzelił 16 goli w 400 występach, w tym 10 w Premier League. Swój wynik powtórzył rok później, jednak w samej Premiership strzelił już 12 bramek. Dopiero w 3. roku pobytu na Stamford Bridge Didier rozwinął skrzydła. 33 gole we wszystkich rozgrywkach, w tym 20 Premier League, wystarczyły do zdobycia złotego buta oraz do wygrania Pucharu Ligi i dotarcie do finału FA Cup. Od tego sezonu zaczął też występować z numerem 11. Powoli postać Iworyjczyka zaczęła kształtować się na króla Stamford Bridge. W 2007 roku Drogba po raz pierwszy wygrał takie nagrody jak Iworyjski Zawodnik Roku oraz Afrykański Piłkarz Roku. Trafił też do drużyny roku Premier League oraz zajął drugie po Cristiano Ronaldo miejsce w plebiscycie na najlepszego zawodnika Premier League. Początek sezonu 2007-2008 nie zaczął się dla Didiera przyjemnie. Z klubu bowiem odszedł José Mourinho, z którym Iworyjczyk był bardzo związany. Jak sam przyznał, odejście Portugalczyka zniszczyło pewną zażyłość w klubie. Z tego też powodu Iworyjczyk przyznał, że chce opuścić Chelsea. Później jednak pożałował swoich słów i zadeklarował swoje przywiązanie do The Blues i udobruchał kibiców, strzelając kolejną serię goli. Pod koniec 2007 roku zajął 4. miejsce w plebiscycie na zawodnika roku FIFA, ustępując takim piłkarzom jak Kaka, Messi czy Ronaldo. Razem z Chelsea zmierzał do finału Ligi Mistrzów, zostawiając za sobą kolejnych rywali. W finale trafili na Manchester United Sir Alexa Fergusona. W regulaminowym czasie gry było 1-1 po golach Ronaldo i Lamparda. Mecz przeciągnął się do dogrywki, gdzie doszło do większego spięcia między obydwoma zespołami, podczas której z boiska wyleciał Drogba. To wcale nie był jedyny raz, kiedy Iworyjczyk w głupi sposób osłabiał swój zespół. Ostatecznie Chelsea przegrała po rzutach karnych, tracąc szansę na swój pierwszy w historii Puchar Europy. W następnym sezonie Drogba stracił miejsce w składzie na rzecz Nicola Anelki, m.in. przez kontuzję i zawieszenia. Po zwolnieniu Luis Felipe Scolariego Didier wrócił do łaski, razem z drużyną po raz kolejny spróbował dostać się do finału Champions League. Bez wątpienia przeszkodził w tym sędzia, co sam zainteresowany wyraził trochę ostrzej niż ja. I'm sorry. Apologies. We should have had a little listen to that. Po objęciu stanowiska trenera przez Carlo Ancelottiego, Chelsea zaczęła grać chyba najbardziej ofensywną i przyjemną dla oka piłkę w swojej historii. The Blues wygrali ligę, strzelając w niej łącznie aż 103 gole, z czego sam Drogba zdobył aż 29. Iworyjczyk strzelił także zwycięskiego gola w finale FA Cup przeciwko Portsmouth. Po następnych 2 przeciętnych sezonach w Premier League nadszedł czas zawalczyć po raz kolejny o triumf w Lidze Mistrzów. Po odegraniu się na Barcelonie przyszedł czas zmierzyć się w finale z Bayernem Monachium Jupa Heynckesa. Bayern wyraźnie przeważał i wygrywał 1-0, a do ostatniego gwizdka zostały ostatnie minuty. Co się stało potem? Zobaczcie sami. W dogrywce Iworyjczyk w jednej chwili mógł stać się antybohaterem meczu, faulując w polu karnym zawodnika Bayernu i doprowadzając tym samym do 11. Na szczęście karnego obronił Petr Cech, a drużyna ze Stamford Bridge wróciła do gry. Doszło do rzutów karnych. Do 5. ostatniej 11 podszedł Didier. Wykorzystał swoją okazję i dał Chelsea upragniony Puchar Europy. Mecz był pożegnaniem zawodnika z kibicami. Szykował się on bowiem do piłkarskiej emerytury. Didier jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii swojego kraju. Dla Wybrzeża Kości Słoniowej zdobył łącznie 65 goli. Doprowadził swój kraj 3 razy z rzędu do finałów Mistrzostw Świata.
Wiele razy podkreślał swoją religijność oraz miał swój udział w zakończeniu wojny domowej w swoim kraju. 2 lata temu zakończyła się budowa pierwszego z 5 szpitali, które finansował napastnik. Po sezonie odszedł za 5 milionów euro do Shanghai Shenhua, gdzie w 11 meczach trafiał do siatki 8 razy. Widać, Drogba grał w Chinach, zanim to było modne. Następny rok spędził w Turcji, gdzie wygrał ligę razem z Galatasaray. W marcu 2014 roku razem z Galatą zagrał w Lidze Mistrzów przeciwko Chelsea na Stamford Bridge, gdzie został potraktowany jak zawsze. Jak król. Później za sprawą Jose Mourinho wrócił do Londynu, gdzie miał grać jako trzeci napastnik oraz pełnić funkcję trenera napastników. Didier grał częściej niż na początku przypuszczano. Mimo wieku, braku szybkości i kondycji potrafił strzelić 7 bramek i zaliczyć 2 asysty. Razem z zespołem wygrał swój ostatni puchar ligi oraz po raz kolejny sięgnął po mistrzostwo kraju. Ostatni mecz dla Chelsea zagrał przeciwko Sunderlandowi, wychodząc na boisko w opasce kapitana. Po 30 minutach złapał kontuzję, która uniemożliwiła mu dalszą grę, jednak w dobrym humorze został wyniesiony z boiska przez kolegów z zespołu. Po raz drugi żegnał się już ze swoim klubem i po raz drugi dostał pożegnanie, na jaką zasługuje legenda. Sezon 2015-16 spędził w Montreal Impact, gdzie wyraźnie przewyższał poziomem grających tam zawodników. Strzelił hat-tricka już w swoim pierwszym meczu w MLS. W całym sezonie strzelił 21 goli w 33 meczach. W tym czasie był widywany na Stamford Bridge, gdzie przyglądał się razem z Romanem Abramowiczem słabo grającej w tamtym sezonie Chelsea. Nie przedłużył swojego kontraktu i przez dłuższy czas pozostawał bez klubu. Wszystko wskazywało na definitywny koniec jego kariery, jednak całkiem niedawno dotarła do nas wiadomość, że Didier Drogba będzie grać w Phoenix Rising, którego został współwłaścicielem. Phoenix występuje w USL, trzeciej klasie rozgrywkowej w USA. Jak widać, Tito postanowił zagrać Football Managera w realnym życiu. Drogba ciągle bawi się futbolem i nie wygląda na faceta, który chciałby żegnać się z piłką. Jego kibice czekają jednak cierpliwie, aż skończy karierę i wróci do domu.